Dzień dobry, nazywam się Jacek Gosman. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Męskich Rozmów. Moim dzisiejszym gościem jest Beata, Miło mi. żona polskiego żołnierza, który walczył na wojnie w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Jesteś drugą kobietą, którą zaprosiliśmy do Męskich Rozmów. Rzadko goszczą u nas kobiety, ale bardzo się cieszę, że Cię widzę. Chciałbym z Tobą porozmawiać na temat tego, jak Ty postrzegałaś decyzję Mirka o wyjeździe na wojnę. Czy to było łatwe do zaakceptowania dla Ciebie? Nie. No ale taka była jego decyzja, więc musiałam uszanować to, co on robi dla drugiej strony. Rozumiem, że rozmawialiście na ten temat dużo. Tak. Czy wtedy, kiedy on wyjechał, przeżywałaś stres, martwiłaś się? Bardzo. Chyba sytuacja nie jest też łatwa z tego powodu, że... Do dzisiejszego dnia to nie jest łatwe, bo wiadomo do dzisiejszego dnia, co się dzieje z mężem, wiadomo co i jak, ale jest to trudne z jednej i z drugiej strony. Jak i dla mnie, tak i dla niego. I dla rodziny naszej. Wspomniał, że ma zdiagnozowane PTSD Tak. i rozumiem, że to się... Obijało się to na całej rodzinie. Możesz coś o tym powiedzieć? No wiadomo, jak wstawał, to i z płaczem, z rykiem. No różnie, chodziłam z nimi do psychologa i do psychiatry z nim. Wiadomo, na początku było to tak, że do niego po cichu, grzecznie mówiłam, no ale niestety to nic nie dawało. Przytulałam go, ale to zawsze pani psychiatra czy pani psycholog mówiła, że nie można w ten sposób, tylko po prostu trzeba po prostu z nim głośno, że mam mu powiedzieć, że ma przestać. No takie były różne sytuacje, że wiadomo, się to odbijało na naszej rodzinie. Rozumiem, że też miałaś niejedną nieprzespaną noc, również po prawda. powrocie, To tak? jest prawda, tak. A najbardziej to się martwiłam, jak mąż był w szpitalach. To było całkowicie i jak nie było z nim w ogóle kontaktu, jedynie telefonicznie, co tam miałam z jego znajomymi. Ale też w sytuacji, kiedy wychodził na pozycję i nie mógł zabrać ze sobą telefonu, a to trwało kilka dni, to rozumiem, że też to były ciężkie No nie wiedziałam, czy żyje, czy jest ranny, nic nie wiedziałam. dni. Jak sobie z tym radziłaś? No i wiadomo, nie spało się po nocach, dużo pracowałam, żeby po prostu o tym nie myśleć. No jakoś to tak musiało być. I taką decyzję podjęliśmy, no i wtedy mąż podjął też, wiadomo, no trzeci raz już bym go nie puściła. 2 razy był. Dwa Dwa razy razy go był, bo był 4 miesiące, potem był resztę, nie? Wspominałaś mi, zanim zaczęliśmy nagrywać, że czasem rozmawia z Tobą W czasie przez sen snu, tak, tak. i wymieniacie zdania, a on później w ogóle tego On nie w ogóle nie pamięta. pamięta, w ogóle, że coś się takiego wydarzyło w nocy, że on po prostu ze mną rozmawiał. No staram się nie wypytywać męża, co się działo, bo to wiadomo jest tajemnica. No na tyle, ile może, to mi powie. Jest to trudne, ciężkie, no ale jakoś musimy to przetrwać i żyć dalej. Okej, czyli można powiedzieć, że w tym PTSD jesteście razem. Tak. W sensie musisz mu współtowarzyszyć. I wspierać go. Czy gdybyś miała możliwość cofnięcia czasu, to Nie pozwoliłabym mu w ogóle jechać. czyli w zasadzie Wasze życie można nazwać, że to było przed i po tym konflikcie. Okej. W sumie, jak miałbym to nazywać, to powiedziałbym, że Ty jesteś wielką bohaterką Ja nie, całej mąż. tej sytuacji. Ja nie, ja po prostu tylko mogę z mężem być. To mąż wykonuje całą pracę, nie ja. No tak, Wykonywał. ale jesteś, wspierasz. Pytanie, co byłby w stanie wykonać bez Ciebie? Czy miałabyś jakieś rady dla żon żołnierzy? Być z nim i wspierać go w każdej sytuacji. Bez względu na Bez to, co się względu dzieje. na to, co się dzieje i jaką on podejmie decyzję. Choć nie jest to łatwe. No nie jest. A są na to jakieś patenty? Nie ma patentów. Nie ma. Kto zdiagnozował u Twojego męża PTSD? Tutaj w Polsce ktoś, rozumiem. Tak, tak. Jak przyjechał z frontu. I powiedz mi, czy jakąś pomoc medyczną dobrą dostaliście? Ktoś Ci mówił, jak się masz zachowywać? Poprowadził Cię? Nie, no po prostu dużo czytałam w internecie, jak to tam
z innych stron tam sprawdzałam, jak tam się zachowują ludzie, którzy przyjechali właśnie z frontu. Czyli główna Twoja wiedza jest z Mhm, z internetu, internetu, jednak, tak. a nie od... Bo mówiłaś też wcześniej, że chodziłaś po psychiatrach, psychologach. Tak, z mężem, ale to wiadomo, więcej jest to, co jest w internecie napisane, jak tam się zachowuje właśnie ta osoba, która jest po tym. Jak- Smutne. No, smutne, ale prawdziwe. Okej. Czy PTSD jest straszną chorobą według Ciebie? No na pewno. A myślisz, że będziecie w stanie normalnie żyć jeszcze? No jak będziemy razem, to tak. Czyli, że jest to do przejścia, przetrwania, bo pytam Cię dlatego, że Mirek powiedział coś takiego w tym naszym wywiadzie, że te rzeczy pozostaną z nim do końca życia, te, które widział. To prawda, to prawda. I teraz tylko kwestia nauczenia się. Żyć z tym. Nie jest to łatwe. No nie. Czy chciałabyś coś jeszcze nam powiedzieć odnośnie wojny, udziału w wojnie, Powiem tak, ta wojna w ogóle jest bez sensu. jak każda? No jest bez sensu. Po co giną mnie ludzie, dzieci, kobiety? Jest dla mnie bez sensu w ogóle ta wojna, jak każda. Beatka, bardzo Ci dziękuję Ja za tą również rozmowę. dziękuję. Wielki szacunek dla Ciebie, Dziękuję. za wsparcie. Jesteś dla mnie wzorem żony. Dziękuję.